Doczekaliśmy czasów, w których na naszych oczach umierają ikony motoryzacji. Niektórych wcale nam nie żal, jak na przykład Passata w sedanie, którego od kilku tygodni już nie można sobie nawet skonfigurować ani zamówić do produkcji. Ale są też takie ikony motoryzacji, za którymi będziemy bardzo, bardzo tęsknili. Madame, monsieur, we're gonna miss you. Renault Megane RS w kolorze pomarańczowym. O, zobaczcie, nawet jak się pies cieszy, że ma taki legendarny samochód u nas na podjeździe. Bo już znamy następcę tego auta, czyli Megane piątej generacji i nazywa się Megane E-Tech i będzie już wyłącznie elektrykiem. Podstawa Megane E-Tech będzie kosztowała 155 tysięcy złotych za, uwaga, silniczek 131 koni mechanicznych z sokowirówki. Tutaj mamy auto za 160 tysięcy złotych, czyli 4 tysiące złotych różnicy i macie albo 131 koni w nowym Megane, albo 300 koni w starym Megane. To trochę tak, jakbyście mieli do wyboru cygaro skręcane bezpośrednio na udzie jakiejś atrakcyjnej kubanki, albo... Większość takich standardowych Megane jest atrakcyjna jak chlamydia, natomiast to jest motoryzacyjny odpowiednik Saszy Grey. Fanom motoryzacji od samego patrzenia wiecie, co się dzieje, nie? Przede wszystkim Francuzi naprawdę poszli na całość, jeżeli chodzi o wygląd samochodu, bo ile większość haczy ma tylko dołożone jakieś tam literki GT czy GTI, to tutaj naprawdę dużo się zmieniło. Przód poszerzono o 60 mm. Po to, żeby zmieścić tutaj większy rozstaw kół o 45 mm. Z tyłu poszerzono auto o 45 mm, tutaj w tym miejscu, po to, żeby też schowały się tam koła o większym rozstawie. Z przodu mamy przemodelowany spoiler z takim, jak to się nazywa? Oni to nazywają splitterem i podobno kształtem nawiązuje również do bolidów Formuły 1. Tych nawiązań do F1 jest więcej. Między innymi tutaj z tyłu, dyfuzor, który jest prawdziwy. To nie jest fejkowy dyfuzor. Zobaczcie, te płetwy tam głęboko sięgają. W tej klasie naprawdę nie jest to coś normalnego. Nawet u mnie w Suprze mam fejkowy dyfuzor, czyli takie płetewki tutaj tylko z tyłu nałożone. Wyloty powietrza są prawdziwe, a nie fejkowe, czyli powietrze, które... A w informacji prasowej napisali, że nie są. A ciekawe jak te z przodu. Ale coś tu faktycznie, kurna, jest. Tam palucha można włożyć. Ale tutaj nic nie widać. Może błotem zalepione. Jest, słuchajcie. Nie ma. A to ci ciekawostka i zagwozdka. Poczekaj, skręcimy koła. No nie widzę, słuchajcie, żeby tutaj było jakiekolwiek wprowadzenie powietrza, żeby uciekało tędy. Więc przedziwna sprawa. Tutaj z zewnątrz wygląda to jakby było prawdziwe, bo to nie jest zaślepka, tylko są dziury. Podobnie z tyłu, o tutaj. Ale jednocześnie nie widać miejsca, skąd to powietrze mogłoby się tam dostawać. Poszerzone progi. W serii 18-calowe felgi to są 19-calowe za 4000 zł, lakierowane na czarno. Sama średnica hamulca to 355 mm tarczy hamulcowej, z tyłu 290 mm. To jest też znak rozpoznawczy, czyli taka potrójna lampa halogenowa, w serii standardowo światła LEDowe. No i centralna końcówka wydechu, po której też RS-a możecie rozpoznać. Efekt tego jest taki, że po 6 latach od debiutu ten samochód naprawdę nadal dobrze wygląda. Co więcej, nadal ma takie rozwiązania konstrukcyjne, które są niespotykane u jego konkurentów. Takie na przykład jak 4 hydrauliczne ograniczniki amortyzatorów dla lepszej trakcji i lepszego amortyzowania. Albo takie jak układ 4Control, czyli skrętną tylną oś w hatchbacku. To naprawdę coś. Albo takie jak aktywny układ wydechowy, który ma mechaniczną przepustnicę elektrycznie sterowaną, która nie tylko zmienia dźwięk samego silnika, ale także poprawia pracę przepustnicy, daje lepszą reakcję na gaz i generalnie jest w stanie przez ten lepszy przepływ spalin wykrzesać więcej spontaniczności z tego silnika. I teraz odpowiemy na Wasze pytanie, które brzmiało: czy strzela z wydechu, jak generalnie brzmi i czy jest to prawdziwy rasowy dźwięk. Na pewno jednego możecie być pewni, nie jest to fejkowy wydech, tylko nawet tutaj, widać już jak wygląda rura. Podwójna zresztą, tam w środku. Uwaga, ustawienie standardowe. Nie ma reflimitera, to już coś. Teraz sport. Wow! I jeszcze tryb race.
No powiem wam, że jak na współczesny samochód, który musi mieć już filtr GPF, który spełnia wszystkie normy emisji spalin, to wow, petarda. Co najważniejsze, nie robi tego żaden jakiś głośniczek ukryty tutaj pod spodem, ani głośniczki w środku, tylko jest to prawdziwy dźwięk wydobywający się z tłumika. Ten samochód występuje jeszcze w wersji Trophy, czyli Megane Race Trophy to się wtedy nazywa i wtedy możecie liczyć również na zawieszenie CAP, czyli jeszcze twardsze, jeszcze niższe. Wtedy pojawia się tutaj szpera Torsen na przedniej osi i jeszcze mamy wtedy specjalna hamulca, proszę Państwa, i ta hamulca są zrobiona z aluminium i żeliwo, są wtedy skuteczniejsza. Ale wracając do polskiego, to zawsze najwspanialszą, najcudowniejszą, najbardziej wyjątkową rzeczą we wszystkich RS-ach, czy to w Cliówkach, czy w Megankach, było to, co kryje się pod maską. Bo zawsze były to silniki dopracowywane przez ten sam zespół, który tworzył dla Renault bolidy Formuły 1 oraz zamknięcia maski. O, jest! Na podnośnikach. I jest to takie dzieło sztuki, że nawet żadnym plastikowym gównem tego nie przykrywają, tylko wszystko jest na wierzchu. Owszem, dawniej były to 2-litrowe jednostki wolnosące i turbo. Przez normę emisji spalin trzeba było silnik zmniejszyć i ma 1,8 litra pojemności teraz. Za to ma świetną turbosprężarkę, ponieważ jak wyczytałem, jest ona oparta na wirnik, jej pracuje na ceramicznych łożyskach kulkowych. Natomiast dla mnie istotniejsze jest to, że ma ponoć 300 koni mechanicznych i 420 Nm, a to wszystko przenosi na asfalt za pośrednictwem skrzyni biegów dwusprzęgłowej, 6-biegowej, która w języku Francuzów nazywa się EDC. We środku też widać, że tutaj mamy do czynienia z usportowioną wersją, przede wszystkim po fotelach, bo zobaczcie, jak fajne są te kubełeczki i jak świetnie tutaj trzymają na boki. I głębokie, i jednocześnie wygodne, bardzo ładne mają te przeszycia, takie tutaj czerwone, tutaj szare i one się pojawiają też tutaj na mieszku dźwigni zmiany biegów oraz na kierownicy. Ona też jest perforowana tu w tym miejscu, a na górze na przykład zrobiona z alkantary. Niemniej zobaczcie, alkantara wcale nie jest dobrym wyborem do takich samochodów, bo auto ma 37 000 przebiegu i już widać wytarcia. Jeździ się kierownicami z alkantarą zazwyczaj w specjalnych rękawicach po to, żeby ona mniej się zużywała, więc to, no dobra, przeszyje się po jakimś czasie. Do tego mamy takich karbonowych akcencików trochę, znaczy ala karbonowych, bo to oczywiście nie jest karbon, tylko to jest tkanina i to jest miękkie i dosyć przyjemne w dotyku. Tutaj mamy też ala karbonową wstaweczkę i tutaj mamy taką wstaweczkę i tutaj mamy 2 rąby, czy cokolwiek to jest, na pewno 2 czterokąty. A poza tym, no to jest to Renault, czyli ten duży ustawiony w pionie ekran Multisense, który ma ponad 9 cali i w wersji poliftingu, który miał miejsce 2 lata temu, także cyfrowe zegary o przekątnej 10 cali. No i to by było na tyle. A, jeszcze jest podświetlenie LED. O, jak otworzę drzwi, zobaczcie, to będzie widać to podświetlenie LED. O, tutaj jest, tu takie pomarańczowo się świeci. O. I gdzieś tu jeszcze też chyba. O, tu z boku jeszcze się świeci. O, tu widać. Tu widać, albo tu widzisz silny? O, tu. Natomiast jeżeli chodzi o same materiały użyte do wykończenia, tu jest miękko, tu jest miękko, tu jest miękko. Tutaj jeszcze też jest miękko, tu się zaczyna robić twardo. O, i osłona schowka też już jest twarda. Schowek jest twardy w środku, nie wykończony żadnym dodatkowym materiałem. No i na drzwiach, o, jeszcze to już jest nawet twarde. Tu jest jeszcze miękkie na łokieć, tu już jest twarde, no i im niżej, tym twardziej, tym gorzej, tym sztywniej, ale zmontowane jest, powiem wam galancie. O, na przykład ten centralny tunel w ogóle wcale nic się nie rusza i nawet można sobie przesuwać podłokietnik. Macie 2 nie ma cup holderów, o jak bez sensu. Patrz ta. Tu jest tylko coś takiego, więc płyciutki cup holder. On nie sądzę, żeby wam utrzymał porządnie jakiś większy kubek z kawą. W dodatku to jest takie, niby powinno się blokować, ale sobie luźno lata. No i kluczyk Renault, ja nie wiem, wszyscy już stosują takie małe, zgrabne, fajne, a oni ciągle coś, co działało w Lagunie 20 lat temu. 2 gniazda USB oraz gniazdo zapalniczki. Siedzę sobie wygodnie, miejsca nad głową mam. Jest ok, dobra pozycja, zobaczymy, czy usiądę sam za sobą. A nie usiądę, ponieważ zobaczcie na samą grubość tego fotela. Naprawdę on jest mięsisty i tutaj jest to
z tej perspektywy jeden z najciaśniejszych samochodów kompaktowych obecnie na rynku. Dla porównania zobaczcie sobie, jak to w Kii Ceed GT wyglądało. O, tu możecie sobie kliknąć i obejrzeć nasz materiał. Jest podłokietnik, co ciekawe, też wyłożony Alcantarą. Tu zobaczcie, jak co się z cup holderami od Janie Pawliło. No normalnie zrobili tutaj znaczek Audi, tylko brakuje jeszcze jednego na kubeczek takiego miejsca. 3 kubki dla 3 pasażerów siedzących na tylnej kanapie, bo jak wiadomo, ktoś jak po środku siedzi, to też chciałby się napić, nie? Jest nawiew, są 2 gniazda USB, są 2 gniazda USB, są kieszenie w sportowych fotelach, są i to jest wszystko. Z tyłu drzwi to już w ogóle fantastic sam plastik, nawet ta górna część już jak w Golfie jest taka ordynarna plastikowa, ta wstaweczka tu jest miękka, tak jak z przodu. O. Dobra, bagażnik. Kamera jest? Jest. Bagażnik jest. Jest znacznie mniejszy niż w standardowym Renault, o prawie 100 litrów. Ma zaledwie 295 litrów pojemności, a to z tego względu, że zastosowano tutaj ten układ 4 kół skrętnych, czyli 4Control, to dlatego, że tu jest ten wydech aktywny, który jest inaczej skonstruowany, centralnie umieszczony, a także dlatego, że pojawiły się tutaj te ograniczniki amortyzatorów hydrauliczne. O, zobaczcie to pod spodem, jak widać. Przez to wszystko jest to ograniczone. I jeszcze zestaw Bose. O, tu widać w tej części bagażnika, że to jest Renault. No! Nareszcie już bałem się, że ten samochód montował kto inny, nie wiem, może Włosi. Teraz widać, po wykończeniu... O, widzicie, tak! Tu taka ładna szpara. Teraz widzę, że mamy do czynienia z Renault. Nareszcie. Kanapa zielona w proporcjach 40-60 i zagłówki, które są dosyć wysokie, w związku z czym będą ograniczały Wam widoczność do tyłu w lusterku wstecznym. Wolę, jak w kompaktach jest to rozwiązane w ten sposób, że ten zagłówek jest, wiecie, zrobiony w kształcie takiego odwróconego L i on wtedy, jak nikt nie jedzie na tylnej kanapie, ładnie się chowa, a kiedy jest potrzebny, to się go wysuwa i podpiera głowę, czyli spełnia swoją funkcję jak należy. Zobaczcie, co się dzieje, jak toczę się na biegu do przodu i otworzę drzwi. To samo hamuje, mimo że jest drive włączone. Wrzuca ręczny. Przez to, że mamy tutaj tę skrętną tylną oś, to jest niesamowicie zwrotny, bo średnica zawracania jest o metr mniejsza niż w przypadku standardowego Megane. Zobaczcie. Wynosi tylko 10 metrów. To jest jak dla samochodzika miejskiej klasy. Zobaczcie. Patrzcie, jak się wyrabiam tutaj. Jak w ogóle fenomen. Do miasta rewelka. Patrzcie, podjeżdżam. Rach, ciachu, brachu w ogóle. Co ciekawe, ten układ 4 kół skrętnych, w zasadzie tylnej skrętnej osi, 4Control, jest zależny od tego, w jakim trybie jedziecie, bo tryby są 4. MySense, Sport, Race i Safe. I w trybach Sport i Race wychylenie tej tylnej osi zmienia się na przeciwne do przednich kół dopiero powyżej 100 km na godzinę. Fajne jest to, że każdy z tych trybów można sobie skonfigurować. Zobaczcie, tu się pojawia skonfiguruj aktualny tryb. I na przykład Sport możecie sobie skonfigurować wedle własnych potrzeb. I oświetlenie, i ekran wielofunkcyjny, i dźwięk, jaki będzie z siebie samochód wydawał, i działanie elektronicznej stabilizacji toru jazdy, i reakcję pedału gazu, i rurę wydechową. No wszystko po prostu tutaj można sobie poustawiać wedle własnego uznania. Tylko można to zrobić wyłącznie na postoju. O, tu mamy teraz taki typowy, czyli MySense i mamy wszystko regular. Rura wydechowa Race. A dlaczego? Nie, chcemy regular. O, teraz będzie regular. Oświetlenie, regular. Ekran wielofunkcyjny, regular. Pedał gazu, regular. Samochód nie ma żadnego mild hybryda, żadnej dodatkowej bateryjki, żadnego trybu żeglowania, nie wyłącza mu silnika, jak zdejmiecie nogę z pedału gazu. Jednocześnie, jak jedziecie w MySense i wszystko macie na, zgadliście, regular, to jest po prostu normalnym Renault Megane, które wcześniej zmienia biegi, ma tylko 1500 obrotów na piątce, jadąc przy 50 na godzinę. Odbywa się tu po prostu wszystko tak, jak odbywać się powinno w normalnym, cywilizowanym kompakcie. Dopiero jak mocniej wbijecie nogę w pedał gazu, to słyszycie, przede wszystkim słyszycie, że to nie jest normalne Renault Megane z silniczkiem 1.3, tylko że tam jest trochę więcej niż te 120, 130 czy 150 koni mechanicznych.
ale znowu wydech pozostaje całkowicie wyciszony. I jak sobie delikatnie muskacie ten pedał gazu, to wszystko jest w najlepszym porządku. Poczuć możecie jedynie na kierownicy, że ten układ kierowniczy jest bardzo, bardzo czuły. Też inaczej skonfigurowany, inaczej zestrojony niż w zwykłym Megane. Szkoda, że podłokietnik jest przesuwany do przodu i do tyłu, ale nie jest podnoszony, bo brakuje mi tutaj trochę do kierownicy. O, tak ją złapać mogę, tu najwyżej trzymać, a nie tutaj. Ten z boku jest ok. Więc to jedyne, czego mógłbym się czepić, jeżeli chodzi o ergonomię siedzenia. Sam ekran multimedialny nie do końca przemawia do mnie ten Sense Renault, ale i tak jest już znacznie lepiej niż w pierwszych generacjach. Tu jest wszystko czytelne. Responsywność ekranu mogłaby być trochę lepsza. Nie podoba mi się to, że tutaj nawet trzeba zwiększać głośność na ekranie. Na szczęście można to zrobić również z poziomu kierownicy. Tak? Nie można. Zobaczcie, to zmienia komputer pokładowy. A, przepraszam. Jest, jak w Renault Kangoo 25 lat temu. Tutaj jest do sterowania radyjem. A tu jest tempomat i tutaj jest komputer pokładowy. Akurat zegary cyfrowe są dosyć czytelne, one też mogą się zmieniać zależnie od tego, jaki tryb jazdy sobie włączycie. Bardzo ładnie zmienia biegi ta dwusprzęgłowa, tylko 6-stopniowa skrzynia biegów, ale naprawdę doskonale wyczuwa, zależnie od tego, jak głęboko wciskacie pedał gazu już w tym podstawowym trybie MySense, kiedy powinna sobie zredukować bieg, a kiedy wrzucić wyższy. Teraz zobaczcie, jedziemy sobie na 5. biegu 80, ustabilizujemy go, wrzucił 6, wciskamy i mija dosłownie pół sekundy, jak ona sobie zredukuje ten bieg i to od razu o 2 przełożenia i bum, samochód wypruwa do przodu. Jak sobie wrzucimy sport, no to w ogóle już zaczyna o 1 bieg i jechać niżej cały czas. I też ta reakcja jest błyskawiczna. O, co to było? O, pyk, pyk. O, i tak nieśmiało, jak taki dzieciaczek, który puszcza bączka. Kurde, ale ile tu się zaczyna dziać w sporcie. Powiem Wam, że nawet pojawia się taki mały międzygaz przy zmianie przełożeń. Nie ma szpery z przodu w tej wersji, bo ją ma dopiero Trophy, nie ma Torsena, w związku z czym nawet na mokrej nawierzchni nic się nie dzieje. To jest niesamowite. 70-80 km na godzinę, wbicie pedału gazu i niewiele się zmienia. Tak jak mówiliśmy, w wersji Trophy dostajecie sztywniejsze zawieszenie, dostajecie przednią szperę i dostajecie te dwumateriałowe tarcze hamulcowe. Ale to, co mnie interesuje w zwykłej RC, to czy ona, i o to też pytaliście w komentarzach, nadaje się do codziennej, normalnej jazdy. O, i tu zabrakło szperki przez chwilę, trzeba było odpuścić gaz. O, jaka fajna droga, bardzo ładnie jest. Uczciwie muszę Wam przyznać, że zawieszeniowo jest świetny, nie jest męczące. Nie ma tutaj oczywiście takiego komfortu jak w każdym innym francuskim aucie standardowym, takim normalnym, z normalnym silnikiem, a nie usportowionym, ale też nie jest przesadnie twardo. Bardzo ładnie to zawieszenie wybiera nierówności, wybiera dziury, wybiera kolejny i prowadzi się po prostu pewnie. Tu nie jest tak, że musicie obserwować drogę i cały czas czuwać, czy nie wjedziecie w jakąś dziurę, która Wam połamie kręgosłup. W wersji Trophy jest już zupełnie inaczej. Tam to zawieszenie jest ultra twarde i wierzcie mi, że na takiej jakości drogach po prostu jest męczące. Tu, owszem, jak to we Francuzie, coś tam trzeszczy tutaj, tam, ale on już ma 37 000 km przebiegu i nie był oszczędzany przez dziennikarzy, jak ich znam i znam życie, więc wszystko jest naprawdę w normie. Co więcej, jak na taką dosyć śliską i lekko ośnieżoną drogę, to wszystko jest tu stabilnie. Nie mamy tutaj szpery w tej wersji z przodu, a mimo wszystko auto, zobaczcie, pięknie wjeżdża w każdy zakręt. Dobra, nie ma szpery, jest ślisko i to też dobry sprawdzian dla tego auta. Uwaga. No ściąga, ale co ma nie ściągać, no. To jest przód napęd, ośka, ale i tak nie ma dramatu. Lekkie korekty musicie sobie tylko tutaj wstawiać i przyspiesza zacnie, mimo wszystko.
Niemniej osiągnięcie dzisiaj fabrycznego czasu 0-100, czyli 5,7 sekundy, jak podaje Renault, będzie graniczyło z cudem. Albo powiedzmy to uczciwie, będzie nierealne. Bardzo przyjemne ma to zawieszenie, bardzo komunikatywny układ kierowniczy. W dodatku, my nie jesteśmy tego w stanie sprawdzić, ale pytaliście, czy pojedzie bokiem. Okazuje się, że z tym układem For Control i w trybie Race potrafi fajnie zarzucić dupcią. Jest tam z tyłu tylko belka skrętna, nie ma wielowahacza. Niektórzy uważają to za wadę, ale zaletą tego jest to, że potrafi na przykład unieść wewnętrzne tylne koło do góry i jechać na 3 w zakręcie. Jak to wygląda przy belce, możecie sobie zobaczyć na przykładzie Pumy ST, którą już testowaliśmy na torze w Łodzi tutaj i ona też tam unosiła to tylne wewnętrzne koło. I tu jest podobnie i do tego ta dupka, jak odejmiecie pedał gazu, też potrafi mu wtedy tam lekko zarzucić, wręcz do tego stopnia, że musicie założyć kontrę na kierownicy. I takie właśnie powinny być hot hatche. Troszkę dzikie, troszkę nieprzewidywalne i tutaj w tym aucie tej dzikiej natury trochę jest. I uwaga, rądko jedziemy. O, i tutaj czuć dopiero, jak mu lekko faktycznie wypycha ten przód, ale z drugiej strony bardzo przyjemnie działa kontrola trakcji, bo nie ingeruje tak nagle i nie obcina mu mocy, tylko subtelnie, tak że nie czujecie tego i nie czulibyście, informuję Was o tym tylko mrygająca kontrolka. Jeżeli chodzi o samą skrzynię biegów, zmienia idealnie przełożenia, natomiast tylko do momentu, kiedy jedziecie w automacie. Ponieważ same łopatki, owszem, są wysokie, takie jak uszy słonia tutaj i nawet jak nienaturalnie trzymacie ręce na kierownicy, czy gdzieś skręcacie, to jesteście w stanie ich dosięgnąć. Ale działają z dużym opóźnieniem i mają słabe wyczucie. Na przykład zobaczcie, wrzucam sobie na 4, zobaczcie, chcę zredukować szybko i dopiero auto zaczyna jechać. Mija dosłownie pół sekundy, sekundę, zanim ta skrzynia zareaguje po tym, jak manetką zmienicie bieg. Do przodu jest lepiej, gorzej z redukcjami. Zobaczcie. Jadę na 3 i do przodu jak jadę, 3, od razu zmienia bieg, w porządku. Problem pojawia się w momencie, kiedy chcecie zredukować. Jadę na 4, na 5 nawet, i chcę zredukować do 4. I dopiero zaczyna jechać. Czyli pojawia się przerwa i w zrzuceniu przełożenia i przy tym jak zareaguje, otworzy się przepustnica i samochód zacznie jechać. Więc tak se. Lepiej pozostawić to automatowi i niech sobie komputer decyduje, kiedy zmieniać te przełożenia, bo robi to naprawdę dobrze. Świetne dźwięki wydobywają się nie tylko z tłumika, ale też spod maski, bo słychać pracę turbosprężarki, świszczenie, sapanie. Trochę sprawia to takie wrażenie, jakbyście jechali na Subaru WRX STI albo Evo. On normalnie drze japę, ten silnik. I wcale jak na 1.8 nie ma takiego słabego tego dźwięku. Powiedziałbym, że jest taki naprawdę rasowo-sportowy. Wow! Do ilu on się wkręcał obrotów? Kurde, on na 7000 obrotów idzie bez najmniejszego problemu. Na czerwone pole wchodzi i jeszcze mu się chce. Kurde, powiem Wam, że wrażenia z takiej jazdy są tak fajne, że zaczynam żałować, że go nie zabraliśmy na żaden tor. Zobaczcie, jak potrafi driftować. Mówiłem? Sprawdzimy, czy potrafi jeździć lekko boczkami, co? Uwaga. Nie ma ręcznego, niestety, ale mamy na to inny sposób. O, zobacz ty, ale O jacie! W trybie race tego nie włącza. Ale numer. Poczekaj, to włączymy mu tryb zwykły. My Sense mu włączymy. ESC Regular nie można niestety wyłączyć, ale spróbujemy w takim razie w sporcie. Nie działa ręczny, nie poślizgamy się bokami. Więc ręczny w postaci drzwi nie działa, a teraz sprawdzimy taki ręczny, elektryczny tutaj, który mamy. Race oczywiście, ESC, pytaliście, czy pojedzie bokami
I my to sprawdzimy. O, nie, jakoś przód mu łapie, co ty? Szczerze powiem Wam, że podczas takiej normalnej jazdy, w tym trybie My Sense czy tam Safe, jest kompletnie nieprowokujący. Jest normalnym. Jedziecie sobie, wciskacie pedał gazu i naprawdę tutaj nic się nie dzieje. Jest cicho, jest komfortowo, jest wygodnie. Jest tak, jak powinno być w hatchbacku do jazdy na co dzień. Ale tylko wystarczy sobie wrzucić ten sport albo wrzucić ten race, a on już tak inaczej reaguje na dodanie gazu, już tak inaczej brzmi, już z takim oporem zaczyna mu działać kierownica, że robicie wielkie oczy i kurna, normalnie, faktycznie hot hatch. Więc niesamowite jest to, ile zmieniają tutaj te tryby jazdy. Tego się nie spodziewałem, bo zazwyczaj to jest takie, wiecie, kizi-mizi, bułkę przez bibułkę i to takie... A tu naprawdę to działa. No tu na pewno nie zrobimy 0-100. O, i hamulca nie ma. O! Znaczy jest, no ale jest tak oblodzone, że kuta nie damy rady tutaj zrobić tego 0-100. Dobra. O! Jak teraz czuć, jak dupką zamiata? O! Naprawdę, normalnie kontry trzeba mu zakładać, więc wierzę w to, że z tym układem for control, jak jest sucho i na przykład w zakręcie odejmiecie mu gazu, to że będzie potrafił tą dupką sobie lekko zarzucić. O! Zobaczcie, kurna! I tak, brakuje mu owszy. Co tam silne? Brązowe gacie? Tak, czuć, że brakuje mu w takich sytuacjach tej przedniej szpery, ale z drugiej strony nie jest też taki, że wyrywałby Wam całkowicie kierownicę z rąk albo stawał się nieprzewidywalny. Nie, ciągle delikatne ruchy potrafią mu go na odpowiednim torze jazdy ustawić, więc jak na przednioapędowe auto, jak na ośkę i to bez szpery, naprawdę daje radę. Przy 120 jest dosyć głośno. Słyszycie i szum opon, i powietrze otaczające, obiegające nadwozie. Ciekaw jestem, jak to będzie, jak wejdziemy w My Sense. Już niewiele się zmienia. Nawet skrzyni biegów, zdaje się, brakuje takiego jednego przełożenia, żeby miała mniej obrotów, bo przy 120 ma ich 2800, prawie 3000 i też już trochę słychać silnik. Więc nie będzie to komfortowe auto do poruszania się z większymi prędkościami, tak żebyście mieli tutaj cichutko, żeby ten system Bose czy tam Bose pieścił Wasze uszy, bo nie będziecie już go słyszeli przy większych autostradowych prędkościach, szczególnie takich na niemieckich autostradach. No i to jest właśnie takie warunki, jak dzisiaj obnażają niedoskonałości osiek w porównaniu z samochodami z napędem na tył czy na obie osie. Bo po prostu tej trakcji przednionapędowe auto nie jest w stanie tak dobrze przenieść na asfalt. Dopóki jest sucho, wszystko fajnie. Testowaliśmy takie hot hatche, na przykład i30N. O, tutaj możecie sobie obejrzeć ten materiał. Dobra, to teraz jeszcze sprawdźmy sobie to zużycie paliwa. Wejdźmy w Safe i proszę bardzo, jedziemy sobie takie spokojne 120-115 km na godzinę. O, powiedzieć Wam mogę tyle, że przez ostatnie 2 dni jeździł tym samochodem Lennar. Lennar, jak nie ma karty paliwowej, to jeździ bardzo ostrożnie i pyta, czy może tankować LPG. I przy takiej normalnej, spokojnej, luźnej jeździe jemu średnie zużycie paliwa z tych 2 dni, trochę jazdy po ekspresówce, trochę autostradą, trochę po mieście, wyszło 10 litrów. Jak dla mnie wynik akceptowalny, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że mamy sportowe auto, 300 koni mechanicznych, 420 Nm i rozpędza się do, uwaga, 255 km na godzinę maksymalnie. Średnie zużycie paliwa przy 120 km na godzinę 9,1, latem niech to będzie 8,5 albo w jakichś lepszych warunkach drogowych. Bardzo przyzwoita wartość jak na taki samochód. Nie ma czego się czepiać. Myślę, że na średnią, taką dzienną, przy normalnej, spokojnej eksploatacji, bez upalania, gdzieś na poziomie 10 litrów możecie liczyć, a to oznacza, że na jednym zbiorniku zrobicie 500 km, bo ma 50 litrów. Spoko. Jakie zatem jest Renault Megane RS? Szczerze, spodziewałem się czerstwej, twardej bagiety, na której można połamać sobie zęby i która będzie nie do zjedzenia tak na co dzień.
ale okazało się, że jeżeli nie ma tu dopisku Trophy ani Trophy R, to jest to normalny, spokojny, cywilizowany samochód do jazdy na co dzień, a jednocześnie przy wciśnięciu mocniejszym gazu albo przy zmianie trybu potrafi dać Wam kupę fanu. Nie jestem zwolennikiem osiek i nie lubię samochodów z przednim napędem, bo dojrzałem już do samochodów z napędem na tylną oś albo z napędem na 4 koła i preferencją tyłu. I to daje mi frajdę. Ale jakbym miał 18, 20, 25 lat albo był po prostu przed 30, to zesrałbym się ze szczęścia, jakbym mógł mieć to auto.